Hej, tak ty. Wiem, jak bardzo się starasz. Wiem, praktykujesz wdzięczność, oddalasz od siebie wszelkie negatywne myśli, starasz się zwracać uwagę na pozytywy, no i dbasz o siebie. Walczysz o siebie, rozwijasz się. Ale czasem i tak przychodzą jakieś negatywne myśli, a nawet jeśli nie masz ich w sobie teraz, to od czasu do czasu, kiedy je czujesz, chciałabyś znaleźć jakiś sposób na to, żeby móc tak dogłębnie oczyścić swój umysł. Dzisiaj opowiem Ci o kilku sposobach właśnie na takie oczyszczanie. Przede wszystkim, jeśli chcesz oczyścić się z jakiegoś stresu, smutku, negatywnych emocji, to pomyśl o tym, co Cię relaksuje. I ta rzecz może być już odpowiedzią i rozwiązaniem na to, co powinnaś zrobić, żeby się oczyścić. Może to być relaksująca kąpiel. Ogólnie woda, obmywanie się wodą pomaga oczyszczać nie tylko skórę, ciało, ale też umysł, bo razem z tą wodą odpływa ta energia, która nazbierała się u nas na ciele w ciągu dnia. Ale spacer w naturze też jest bardzo dobrym sposobem na relaks i na oczyszczanie. Zawsze świeże powietrze, ruch pomagają nam w odzyskaniu sił nie tylko fizycznych, ale i psychicznych. Dlatego spacerek albo kąpiel zawsze polecam. Swoją drogą WHO zaleca dorosłym osobom minimum 150 minut ćwiczeń tygodniowo. I do tych ćwiczeń mogą zaliczać się na przykład jakieś prace w ogrodzie albo prace domowe, no ale wiadomo, jednak zrobienie kilku tysięcy kroków dziennie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ale nawet na chwilę postaraj się wyjść, pooddychać świeżym powietrzem. Jak już nie możesz opuścić pomieszczenia, to chociaż porządnie wywietrz. A z takich bardziej stoickich zajęć, które mogą relaksować, bardzo polecam czytanie. I tutaj kolejny fakt naukowy. 6 minut czytania obniża poziom stresu o 68%. Ja osobiście polecam też wszelkie tak zwane robótki ręczne. Dzierganie, malowanie, pisanie, grzebanie w ziemi, przesadzanie kwiatków albo czyszczenie im listków. Świetnym zresztą sposobem uziemiania również, swoją drogą, o uziemianiu też kiedyś pogadamy, ale jest właśnie praca w ogrodzie albo praca przy roślinach. A ona też uspokaja. Te rośliny, jak wiecie, są magiczne i one przekazują nam dobrą energię i potrafią też oczyścić nie tylko nasze powietrze, ale właśnie te zalegające w nas energie. Z takich już bardziej ezoterycznych sposobów poleca się oczywiście okadzanie. Okadzać można szałwią, palo santo, zwykłym kadzidełkiem. Też można podpalić liść laurowy, tylko od razu mówię, on się dość szybko spali, to nie będzie jakieś nie wiadomo jakie dymienie czy okadzanie, ale też jak nie chcecie, nie lubicie na przykład zapachu tych roślin i nie chcecie nic podpalać w domu, to możecie po prostu, tak jak już wcześniej wspomniałam, porządnie wywietrzyć. Wywietrzyć z intencją, żeby wywiało wasz zły humor, złe energie i to też może zadziałać. Jeśli chodzi jeszcze o kąpiele, o których też wcześniej wspominałam, no to bardzo dobrze jest wykąpać się z solą morską. Sól morska wspaniale też oczyszcza energię i słyszałam ostatnio o bardzo ciekawym rytuale od osoby praktykującej go na oczyszczanie z solą morską, oczyszczanie czakr. I działa to w taki sposób, że
już po umyciu się, po całej kąpieli, kiedy wciąż jesteście mokrzy, nakładacie odrobinę soli morskiej w miejsce każdej z czakr. Jeśli nie wiecie, gdzie dokładnie znajdują się czakry, to możecie sobie wygooglować. Bardzo dużo jest w internecie obrazków takich z czakrami. A jeśli oglądacie ten materiał na YouTube, to na pewno to zdjęcie, taki rysunek zamieszczę. No i kładziecie tę sól w miejsce każdej z czakr i pozwalacie chwilę tej soli się wchłonąć. W tym czasie oddychacie. No i po prostu składając intencję, żeby ta sól pomogła Wam właśnie to ciało, umysł, te czakry oczyścić. Później po prostu zmywacie tę sól z siebie i to cały rytuał. Jeszcze taka jedna rzecz, o której dzisiaj wspomnę, też bardziej ezoteryczna, jest to spanie, trzymanie przy głowie kryształów. I bardzo dobry do tego typu rytuałów jest kwarc dymny. On sam w sobie ma takie działanie uziemiające właśnie, uwalniające z jakiejś przeszłości, oczyszczające przeszłość i negatywność. I właśnie spanie z głową, trzymanie tego kwarcu przy głowie pomaga też oczyścić umysł i energię. Również ametyst. Ametyst jest ochronny i oczyszczający. Ametyst zawsze działa, możesz go też na przykład wrzucić do dzbanka z wodą albo do szklanki, też oczyści tę wodę. Albo na przykład przy jakichś właśnie innych rytuałach, nawet trzymanie go ze sobą pomaga. No ale tu już brniemy w inne rejony, mianowicie jakieś takie rejony bardziej talizmanów. O tym też, jak będziecie zainteresowani, mogę kiedyś opowiedzieć. O samych kryształach zresztą można by opowiadać godzinami, bo to też są magiczne i niesamowite przedmioty. No i tak, słuchajcie, co jeszcze dobrze oczyszcza, to pełnia księżyca. Słońce też dobrze oczyszcza. Nasze piękne światełko. Pełnia księżyca na przykład dobrze oczyszcza właśnie kryształy, talizmany, karty, więc jak chcecie oczyścić jakieś takie przedmioty, to możecie wystawić je po prostu gdzieś na parapet, na okno, żeby ta pełnia je oczyszczała, to światło. A słońce, wychodzisz na słońce, łapiesz jego energię, od razu czujesz się lepiej. Sprawdzone info. Witaminka D zawsze działa. Dajcie znać, jeśli spróbujecie którejś z tych metod oczyszczania, albo jeśli już korzystacie. Może macie jakieś swoje metody oczyszczania, które są 100% sprawdzone, a ja ich tu nie wymieniłam. Na pewno. Dajcie znać, co Was relaksuje, co Wam pomaga się oczyścić i czy któraś z metod, o której dzisiaj opowiadałam, będzie czymś, co zamierzacie stosować albo już stosujecie. Jak zawsze jestem bardzo, bardzo ciekawa, co macie do powiedzenia. No i do usłyszenia. Pięknego dnia.